8:40. Wyszliśmy z kampera, ja już się obudziłem o 6. No i dzisiaj jedziemy chyba wzdłuż Wybrzeża jedynką. Powiem wam, żeby to miejsce tu znaleźć, to z 20 razy pytałem się sztucznej inteligencji, czy na pewno i gdzie można, i w końcu się udało, że tutaj można stanąć. I jak się nic nie rozstawia w kampera, to można sobie nim stać przez noc. Tu jest tablica i to jest sekcja B dla RV. Między 12 mogą też inne stać. No. I od 9 są opłaty. Mamy jeszcze 15 minut. Tak to $16 to kosztuje parking. Tu nurkują, a ja w nocy słyszałem, no te lwy morskie, że one się tu darły. Ła, 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 ła. Może gdzieś tam dalej stoją, nie? O. Mam co to jest? Nie wiem. Chyba będą pomagać. Ho, nie wiem, co jej się stało? What's the happened is normal? Yeah, that's normal. Aha, okej. He sleep? Yeah, she's just waking up. A, czyli wstaje dopiero. Ja już myślałam, że No, on sobie śpi. pan ma tutaj lunetę taką. Zobaczcie, jak tu oblepione jest tymi muszlami. Cały. No. On się tam budzi. Ten stwór. Takie foki i lwy morskie tutaj, nie? No. Urzędują sobie. Tak, to jest właśnie Tak rano właśnie się nadzierał taki jeden lew morski. Ja już się budziłem o 6, bo myślałem, że muszę od 6 opłacić parking. Już ludzie z łódkami zaczęli przyjeżdżać i hałasowali. Ale się okazało, że jest od 9, więc wszystko na spokojnie. Ale wczoraj było stresu co niemiara, bo już późno się zrobiło. My byliśmy na takich imprezach 4 lipca. Później się okazało, że... bo nie wiedzieliśmy, gdzie wylądujemy. Okazało się później, że wszystkie kempingi są pozajmowane, pozamykane, zapełnione. No i mieliśmy albo gdzieś tam godzinę dalej jechać, nam inteligencja, ChatGPT podpowiadał, no ale w końcu lepiej sformułowałem i tutaj jest zasada takich amerykańskich podróżników, zasada niewystających nóg. To pierwszy raz to słyszałem, że po prostu nie wolno nic wystawiać z kampera i wtedy można spać, nikt nie będzie pukał. Przynajmniej tutaj tak jest. Przynajmniej tutaj. Matko, ile ptaków tam. O, zobaczcie, jaki tutaj jest kolega łowi, cały zestaw wędkarski. You catch something today? No. No. Dopiero startuje, no. Ale fajnie. Na krewety. U nas na jakieś pierdółki typu kukurydza. A tutaj krewety. So sweet. Widzicie, jak to mówię? You know how to airdrop? Aha. You know how to Dostałem od pana airdrop? iDropem. No zobaczcie, jakie piękne zdjęcie. Wszystkie szczegóły Did you get it? widać. Yeah. Yes. Okay. Thank you. If you like, our otters have their own Facebook page. Aha, okej. And this otter has been on there and will be on there again. Okej, thank you. You're welcome. Jest za minutę 9. Możemy jechać dalej. No, kawa chyba jest. Ale wszędzie tutaj ten jest przystrojony jeszcze do święta. My sobie tak z Kamilą rozmawiamy, że wczoraj na tej imprezie ani nigdzie alkoholu tam nie sprzedawali, ani nie widać w ogóle ludzi, którzy są, nie wiem, piją, spożywają, ani nie widać pijanych. Takie jest. Nawet jak są jacyś bezdomni, no to oni nie spożywają, oni nie widać, żeby tutaj byli albo agresywni, nie? Czekaj, dobra, to są 4 razy stop, wszystko. Skrzyżowania. My lecimy tutaj na plażę Carmel by the Sea. Niestety nie ma tu miejsca dla RV. Trzeba tylko Niestety dla nas tu za mało miejsca.
Stanęliśmy tylko na chwilę. Na kolejnym miejscu, ale co? Wszędzie parkingi, wszystko jest zabite po prostu. Albo no parking anytime. Zobaczymy chociaż z daleka, bo tutaj takie tłumy dzikie. Enjoy the view. Ten skalniak przy domu. Cały dom raczej na skalniaku. No, o, motocykle jakieś jadą. Tu jedynką i zobaczymy, dokąd jest zamknięta najwyżej. I wtedy będziemy musieli I wtedy się cofniemy albo odbijemy. Teraz tak czy tak do Big Sur jest najbardziej malownicza część. No, ja to nawet jest nie jeszcze wiedziałem, że ta 28 jedynka, kilometrów. bo tu jedziemy tą pacyficzną, właśnie nad Pacyfikiem droga numer 1. Tak, kalifornijska jedynka. To faktycznie jest inna nadroślinność trochę, nie? No. No, a wczoraj było święto 4 lipca, tutaj jedno z większych, największe chyba święto. O, tu jakie... Ła! Jakie drzewa. Co? Nie, że tutaj tak domki właśnie nad samym, wiesz, burmiskie, takie ładne też były. Patrzyliśmy, Kamila sprawdzała tam w tym Karamel, to około $2,5 miliona domki. No. I to tak czy tak jest ich mało w ofercie. Stanęliśmy sobie na fajnym punkcie tutaj przy drodze, no bo dzisiaj jest plan właśnie zjechać tą jedynkę Pacyfikiem, bo już jedziemy w stronę Los Angeles i zobaczymy, co tu się dzieje. Ale jakieś punkty widokowe, przerwy na lody i takie tam też mile widziane. Pani Jaszczurka, dzień dobry pani Jaszczurko. Tam ktoś łowi. Wędkuje. Jedzie, no ale tutaj wyrzeźbione. No nie. No bo chciałam iść. Zakręty górskie. Ale teraz nie, Janek, teraz się... Nie wpadniemy na kamień. Ale lepiej kamery. To ten z 32 roku most. To znak, że za 23 mile droga zamknięta. To ciekawe, ale tutaj nigdzie nie było, wiesz, żeby odbić nawet w ogóle. No to ciekawe, czy to trzeba zawrócić, czy będzie gdzieś odbić. O, tutaj nie ma zasięgu, jest SOS tylko. Będziemy wracać najwyżej czasem. Wszyscy zawracają chyba. Szkoła, stacja jeszcze benzynowa, ale cały czas nie mamy zasięgu. Ale ludzie gdzieś tu jadą dalej. Nie wiadomo teraz jak odbić, żeby ominąć ten objazd. No RV, no trailer. Expect delays. Pisze, żeby nie wjeżdżać RV, no to czyli może być problem na przykład z zawróceniem później, więc dajemy sobie spokój i wracamy. Muszę zobaczyć, gdzie się uda wjechać z powrotem na drogę. Zasięg i zobaczcie, tu jest wszystko zamknięte i teraz żeby objechać tutaj, bo tu jest zamknięta droga chyba, a tutaj już nie wjedzie nasze RV, bo jest znak i tutaj sobie stoimy za tym Big Sur. No i teraz mamy 3 godziny 23, żeby dojechać z powrotem. O matuchno, dramat. Więc nie wiem, może zobaczymy te darmowe Harvest Host. Zobaczymy, gdzie tutaj są jakieś farmy czy
coś tu jest. Okej. No, to jest jakiś kościół. Niebieski poproszę. Zobaczymy, jak ten kościół wygląda. No, jakiegoś szału tu nie ma pod tym kościołem. Nie, ale tak nie wracam do studium, ale to z tyłu się pomaluje. Co tutaj jeszcze mamy? Ewentualnie tu mamy jakąś farmę, albo tu przy tej 101. Ranch Olive Oil, a tutaj Donkey Hill Ostrich, czyli tutaj znowu są te strusie. Kamila, prawie 4 godziny mamy, żeby to objechać. No, zobacz. Jesteśmy tutaj i tu już jest zakaz dla RV, no i teraz No. musimy wrócić do Monterey. Aha. Tu to, co ci ja wtedy pokazywałem, jak jesteśmy z Salinas. No i tu możemy dopiero wrócić, bo tu jest zamknięta. 3,23, nie? No i patrzę, że tutaj jeszcze gdzieś jest jakaś farma strusi chyba. Ale przecież my możemy sobie zrobić kawałek i przenocować, więc to... No możemy, no. Dlatego patrzę gdzieś tam. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Gdzieś była fajna reklama. Czekaj, gdzie to było? Tutaj czy dalej? Było latte i Wi-Fi. Espresso tam. Aj, ja nie wiem, czy to... Ja pomyślałem, że tu sobie zaparkujemy. Aha, o matko, tu już wjechałem chyba w ten. No, wjechałeś. Nie, tutaj jeszcze jest kawałek. No dobra, no tak to zajmuje tyle miejsca, że niestety, ale tu jest ta kawa i stare auto. Tu jest podobno latte. O, ale Ford. Please look but don't touch. Ja nie... Dobra. O, muzyka fajna. Hello. No, to widzisz, gaz jest, palnik gazowy. No, usiądź na to. O, ale fajnie, za 10 minut otworzą. Aston Martin, zielony. No niestety, ale nieczynny cały czas, tylko dla osób, które to zjadły. Już nie będziemy tutaj czekać. Gdzieś 15 minut czekamy i cały czas. Zapiłem latte po drugiej stronie. 6,50 z podatkiem kosztuje taka lata fajnie. W drugą stronę też super widoki. No. Nawet tak z góry jak się jedzie, to trochę No. takie te. Wieje strasznie i rzuca tym kamperem. Dobrze, że byliśmy wcześniej, bo teraz tutaj cały czas jest korek w tamtą stronę. Czas na, no, pomysł na spędzenie sobotniego dnia. No. Mało miejsca do parkowania, a chętnych dużo. Tutaj w Stanach nie ma kabanosów, za to jest beef jerky. Powiem wam, że całkiem mi to posmakowało. No i wszystko zjadłem. Słuchajcie, jedziemy sobie. Takie mam rozmyślania, że w sumie jakby koszty paliwa no nie są aż takie duże jadąc kamperem. Już żeśmy, no nie wiem, już mamy 3/4 trasy i jakoś tam tego paliwa nie zeszło. Zrobię na końcu podsumowanie. Ale jeżeli powiedzmy tankujemy za $150 i robimy nie wiem, 300 mil, tak, czy lepiej, to więcej myślę, że no wiadomo, wynajem kampera, ważne jest, żeby tanio udało się tak z biletami lotniczymi, żeby tanio złapać. Tam można zawsze kasie z USA kamperem podpytać, zależy jaki nam termin. Jeżeli jesteśmy uzależnieni od dzieci, bo są wakacje czy ferie, no to wiadomo, jest mniejszy wybór. Ale jeżeli możemy pojechać sobie w różnych terminach, to można Kasię poprosić, żeby nam sprawdziła różne terminy czy tam samemu sobie na Cruise America sprawdzić ceny, kiedy, co i jak. No i koszt tutaj później kempingu, no bo tam w tym RV Flat akurat nie były tańsze, tam mieliśmy 68, ale tutaj wszędzie już 100-150, no. Chociaż nie, no był tam ten za 60 jakiś wojskowy, ale za późno jak żeśmy
spryskiwacz na spryskiwaczu i w różnym stanie wzrostu była ta kapusta. Tutaj zaraz wjeździemy na 101. O, John Deere tam pędzi. No możesz zwolnić. Jeszcze zwolnić? Ale śmieszne, to są jakieś maszyny do zbioru tej kapusty, czy do czegoś? Ktoś dobrze zwrócił uwagę z widzów, że ja mówię często, jak jest coś dziwnego, innego, mówię, ale śmiesznie. Ale to jest właśnie, nie wiem skąd ja mam to słowo, to jest właśnie, mi chodzi, że jest coś innego po prostu. Zaskakujące. Zaskakującego, no. Nie wiem dlaczego ja mówię, że jest to śmieszne, bo to nie jest, że ja się z tego śmieję. Tylko, no nie wiem, ktoś musiał u mnie tak mówić i gdzieś mi to tak weszło w głowę, nie? Ale dziwnie może, nie? Albo... Nie no, dziwnie, ty jeszcze Dziwnie, nie? Aha, to nie. Ale ciekawie. Czekajcie, idę do Janka. O, tu jakaś polewaczka. Mamy jednak jest na górze najmniej. Gdzie masz do King City 101. A później znowu A wracamy. później wracamy tam na 1, no. Tam są te spryskiwacze na polu. I tu w ogóle mają taki system skomplikowany nawadniania. Pełno rur, z rur węże strażackie i to po prostu całe pola spryskiwaczy. Policja pojechała w furgonetkach, znaczy szeryf, jeszcze pierwszy raz widzę furgonetki szeryfa. No niestety przyjechało, ja tu mam na 55 mil sobie ustawiłem tempomat, ale chyba muszę więcej. No to dobra, staniemy, zobaczymy. Kamila znalazła coś dobrego. O, tu jest McDonald's. To nie to. No, ale tu McDonald's, właśnie wcześniej mówiliśmy, że McDonald'ów jest więcej w Polsce niż w Stanach, Oj, nie? no, naprawdę. No, tutaj jest ich w sumie mało. O, stojemy. Gdzie? 5,59 to paliwo. A, to tu jest gdzieś, tak? To ekstra mają? Nie, Chyba super. O, się cieszyli chłopaki. A my tu szukamy tego miejsca z jedzeniem, ale coś nie możemy tego namierzyć, gdzie tu wjechać. tutaj zaraz przy parkingu, przy stacji trzeba chyba skręcić. Dobre przypomnienie, że 12 stóp ma wysokość, ale większość jest 14 albo 15, więc nasz maluszek się spokojnie mieści. To chyba jest tutaj, słuchajcie, Liliana. Ma bardzo dużo dobrych opinii, ale jakoś z zewnątrz nie wygląda. O, burrito jest, zadychę. Solik. Zaraz zobaczymy. To jest miejscowość Gonzales, słuchajcie. W miejscowości Gonzales można papusasa zjeść. Papusasy. Co tutaj jeszcze są? Burgery. Burritos. Bebidas. Zobaczcie tutaj jakie frykasy. Taki burger. Zakręcona frytka. A tutaj mają takie jakieś bułeczki jeszcze. No tutaj przy tym King City znalazłam fajny kamp w dobrej cenie. Coś takiego. No patrzę teraz jak to zarezerwować. Nie ogarniam tutaj tej rezerwacji, więc mam 30 minut, jedziemy i zobaczymy co tam w trawie piszczy. A tu mi się ciągle włącza przyczepa. Ciągnę przyczepy. Trzeba pamiętać, żeby to wyłączyć. Słuchajcie, oglądamy, znaczy czytamy komentarze, bo ten short z pracą, jak zaczęliśmy pracę na plantacji truskawek. Niestety nas już zwolnili, bo nie szło nam dobrze, ale że takie rzeczy się po prostu zaciągają wiralami, nie?
Ponad 100 000 wyświetleń i komentarze tam takie, nie wiem. Nie, ludzie nie wiem, nie ogarniają. Co tam kawa znalazłeś? Chcę ci pokazać, jakie truskawki pokazałeś za łapę. Pokaż. O matko, faktycznie. To nie ogarnąłem tego, że takie piękne. O matko. W każdym bądź razie dzisiaj możliwe, że uda mi się zatrudnić na farmie kapusty. Będzie cykl pracy z Pamiętaj, że z twoimi kwalifikacjami tylko do tego się nadaje. O, no właśnie, bo też ktoś napisał, że z moimi kwalifikacjami, ale odpisałem, że właśnie jeszcze potrafię trzeć chrzan, obierać cebulę i kiedyś miałem taki epizod, że sprzedawałem łupiny z cebuli, ale nie było popytu. O matko, patrzcie. O, jest Mam nadzieję, że akcja. to nie nas. No właśnie nie wiem. Highway Patrol kogoś chyba. A, dobrze, że mieliśmy włączoną kamerę. Tak, za nim jedzie, no. Nie no, my grzecznie jedziemy, 50. No tak, tylko napierniczasz do kamery. Zatrzymałem się, bo muszę nagrać kolejny odcinek Praca w Stanach. Tym razem zatrudniłem się na polu kapusty. I wyszło mi nawadnianie i zbiór. No, camping, już dojechaliśmy. Zaraz zobaczymy do biura. O, tu jest ten dump station, tu można spuścić nieczystości. O, i stare traktory. No. O, fajne. O, i stara stodoła. Czekaj, ale gdzie jest biura? Dodatkowych tych, nie? King City Depot, Meeting Room. Czekajcie, bo tutaj, o, tu jest chyba opłata, ale zaraz zobaczymy. Tu się spytałem chłopaków, ale mówią, żeby tutaj gdzieś pójść do biura. Trochę po angielsku, a trochę między sobą po hiszpańsku gadają. Fajnie, że to jest takie muzeum różnych traktorów. Żeby to zostało, to mógł nagrać trochę. Super, kolega powiedział, że to musi zrobić tak jak po prostu wcześniej robiliśmy na tym leśnym kempingu, żeby sobie wybrać miejsce i w kopercie zostawić kasę. A zobaczcie, jakie tutaj są traktorzyska. Aj, dobra, później przyjdziemy, musimy się najpierw rozbić. Full hookup, czyli że mamy wodę, prąd 55. To jak mamy seniorzy, weterani, militarni. A space permit 15. Petsy. Dobra. Teraz musimy wybrać sobie miejsce. Pierwsze 25 ma właśnie pełne podłączenie. I później wpiszemy w które miejsce i wrzucimy kasę. Ale tu pójdziemy, bo tu jest super to muzeum. Check-in do drugiej. Check-in od drugiej, a do 12 musimy wyjechać. To długo, no. One way, dobra. Tutaj site 1,44. No i patrzymy. Prawie cały parking wolny. Tutaj ktoś ma o ze slide out. Sobie stanął. No, pani machała. O, i są te grille. Gdzie? Tutaj gdzieś stajemy? No, 10 tu par, tu są przyłącza. Ale ekstra. No, to tamte nad Pacyfikiem były takie drogie, nie? Że po $200, a tutaj... Zobaczcie, ile tu miejsca. Tu mogą do 45 stóp stać. Nawet. Pojazdy. O. Tu mamy prądy. Super. I to wszystko widzicie, bez jakby obsługi, samoobsługowe. Całe szczęście mam w drobnych $55. Wypiszę kopertę i wrzucam do skrzynki. Podłączyłem już kampera, wszystkie media, wszystko działa. Gra i buczy. No i dobra, tutaj odrywamy ten kawałek. Potwierdzenie to sobie przypniemy tam przy stanowisku.
Mamy $55, także dobrze jest mieć gotówkę. Jeszcze raz przypominam. Zaklejamy i wrzucamy tutaj. O. Wrzucamy tutaj. O, poszła. No i teraz to musimy powiesić u siebie na wjeździe. Rodzinka przyjechała od 3 do 7, mają przyczepioną rezerwację. No bo to w każdym słupku z numerem jest właśnie miejsce, żeby przypiąć kartkę z rezerwacją. Później ktoś sprawdza, bierze, jest opłacone, wyciąga kopertę. Co tam, Janek? O, naszą karteczkę przyczepiłem i już jesteśmy legalnie na kempingu. Janek tego nie. Kulki rozkładacie takie? Tak, takie o. Aha, i w środku co są takie? Nasionka, ale fajnie. Idziemy już szukać pralni i kończymy zaraz dzień. Pranie, chyba, bo to są od razu prysznice i ten. Pusto tutaj, nie? No bardzo. Ale właśnie tam jeszcze bym nagrał te wszystkie traktory, bo tam jest masa traktorów. Może zrobię osobny odcinek, traktory w USA. Zatrudniłem się na farmie traktorów. Aha, tu jest taka sala jakby z kuchnią. O, tutaj recykling. A, tam są prysznice, to może... Tu jest pralnia? Tylko nie wiem, czy to prawdziwe, czy to O, może obok. Zamknięta? Laundry room out of service. Oh no. Uhuhu. Ale lipa. Może jakaś druga jest pralnia. Tu jakiś Ford obsługi chyba jest. Aha, tutaj są męskie. Tu bierze prysznic. Zobaczcie jaki kocioł tutaj. Ale niezłe. O matko. Co to może być? Powiedzcie koniecznie w komentarzach, co to za kocioł. Ten drugie są prysznice, może tutaj gdzieś to będzie. Ta druga, ta, o. Tu taka wiata, o, do grill, zobaczcie jaki tu wielki. Podnoszę. Tam taka duża grupa jakichś namiotów, nie? Pierwszy raz widzę teraz tych Meksykan, że piją piwo. Tak to jest nie ten. Nie do zobaczenia. Znaczy nie do zobaczenia, no przynajmniej my nie widzieliśmy. O, i tam jest ten wagon, muszę zobaczyć. Szykujemy, słuchajcie, grilla. Tu mam takie kiełbaski. Fajnie, że tu są wszędzie grille. Zrobiliśmy małe ognisko przy okazji. No ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie, że cała playlista jest tutaj wyjazdów z USA camperem, że to już jest 3. seria i 3. playlista właśnie odcinków z Ameryki. I co tam jeszcze? No i zapraszam na zlot do Łeby w sierpniu. Niedługo będę w Polsce, już będę pełną parą dawał wam informacje co ze zlotem w Łebie i mam nadzieję, że tam się spotkamy wszyscy razem. Cześć!